A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. We Włoszech aresztowano Ukraińca podejrzewanego o udział w uszkodzeniu gazociągu Nord Stream. Donald Trump nie będzie pośredniczył w negocjacjach Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Europa ma zapewnić gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie. Stany Zjednoczone zmniejszyły cła na samochody, farmaceutyki i półprzewodniki importowane z Unii Europejskiej. O prawie 1/3 zwiększyła się kwota wydawana przez państwa europejskie na zakup rosyjskiego gazu. Premier Izraela polecił wznowienie rozmów o zawieszeniu broni, ale nie zamierza rezygnować z zajęcia miasta. Piątek, 22 sierpnia, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. We Włoszech na wniosek niemieckiej prokuratury zatrzymano obywatela Ukrainy podejrzewanego o udział w uszkodzeniu gazociągu Nord Stream. Do podwodnych eksplozji na Morzu Bałtyckim doszło przed 3 laty. O aresztowaniu Ukraińca poinformowali niemieccy prokuratorzy. 49-letni Sierhij K. został ujęty we włoskiej prowincji Rimini, w której przebywał na wakacjach. Miał być on jednym z głównych koordynatorów ataku na gazociąg łączący Niemcy z Rosją. Wciąż poszukiwani są jego pozostali współpracownicy. W ubiegłym roku za jednym z nich wydano europejski nakaz aresztowania, ale obywatel Ukrainy mieszkający pod Warszawą nie został zatrzymany przez polskie służby. Osoby te miały wypłynąć na Morze Bałtyckie jachtem z niemieckiego miasta Rostock, wykorzystując do tego podrobione dokumenty. Do uszkodzenia Nord Stream doszło 26 września 2022 roku. W trakcie operacji częściowo zniszczony został zarówno gazociąg Nord Stream 1, jak i nieuruchomiony jeszcze Nord Stream 2. Telewizja Euronews przypomina, że po wybuchach Unia Europejska rozpoczęła proces odchodzenia od importu gazu ziemnego i ropy naftowej z Rosji. Rosja oskarża o uszkodzenie gazociągu Stany Zjednoczone. Przed 2 laty pierwsze doniesienia o potencjalnych sprawcach ataku pojawiły się w niemieckich mediach. Według nich sabotaż został przeprowadzony przez grupę powiązaną z ukraińskimi służbami specjalnymi. Dotąd niemieccy śledczy nie potwierdzali tych doniesień. Swoje śledztwa w tej sprawie umorzyły wcześniej prokuratury w Danii oraz w Szwecji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie zamierza włączać się w negocjacje między przywódcami Rosji i Ukrainy Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim, poinformował The Guardian. Zdaniem amerykańskiego wiceprezydenta J.D. Vance'a to Europa powinna wziąć na siebie ciężar udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Brytyjski dziennik powołał się na swoje źródła w Białym Domu. Przedstawiciele administracji Trumpa mieli powiedzieć dziennikarzom gazety, że prezydent USA wycofuje się z udziału w bezpośrednich negocjacjach pomiędzy przywódcami Rosji i Ukrainy. Trójstronne spotkanie między Trumpem, Putinem i Zełenskim miałoby się odbyć dopiero po samodzielnych rosyjsko-ukraińskich rozmowach. Amerykański prezydent miał zmienić swoje podejście do tej kwestii w związku z trudnościami związanymi z osiągnięciem umowy o zakończeniu wojny na Ukrainie. Trump liczył dotąd na szybkie wypracowanie porozumienia pokojowego, a w czasie ubiegłorocznej kampanii przedwyborczej obiecywał nawet jego wynegocjowanie w ciągu 48 godzin. Same perspektywy organizacji spotkania Putina z Zełenskim wciąż są bardzo niepewne. Zdaniem telewizji CNN właśnie z tego powodu Trump napisał w czwartek na portalu Truth Social, że błędem jego poprzednika Joe Bidena było uniemożliwienie Ukrainie przeprowadzenia ataków w głębi terytorium Rosji. Wciąż nie porozumiano się także w sprawie kwestii udzielenia Ukrainie odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa. Amerykański wiceprezydent powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że kluczowe będzie zaangażowanie państw europejskich. J.D. Vance twierdzi, że Stany Zjednoczone powinny być pomocne, ale tylko jeśli zaistniałoby zagrożenie wznowieniem rosyjskich ataków wymierzonych w Ukrainę. Wcześniej możliwość wysłania amerykańskich żołnierzy na ukraińskie terytorium wykluczyli Trump oraz rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt, która powiedziała, że Amerykanie mogą jedynie koordynować misje tego rodzaju. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow opowiada się za udziałem Ameryki, państw zachodnich oraz Chińskiej Republiki Ludowej w zapewnieniu Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja nie zaakceptuje zarazem obecności sił Sojuszu Północnoatlantyckiego na Ukrainie. Stany Zjednoczone ograniczyły do 15% cła na samochody, a ponadto zmniejszyły stawki obejmujące produkty farmaceutyczne i półprzewodniki importowane z Unii Europejskiej. Obie strony opublikowały informacje na temat umowy handlowej zawartej w ubiegłym miesiącu. Interpretacja zapisów porozumienia podpisanego 27 lipca przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen była przedmiotem sporu. Niejasne były na przykład kwestie związane z opłatami nałożonymi na import farmaceutyków.
Liczące 4 strony podsumowanie umowy przewiduje, że USA obniżą cła na samochody do poziomu 15%. W tej chwili są one objęte stawką wynoszącą 27,5%. Najpierw wprowadzone przez siebie opłaty musi obniżyć Wspólnota Europejska. Komisja Europejska zapowiada, że proces ten rozpocznie się przed końcem bieżącego miesiąca. W wypadku pojazdów nowe cła będą miały charakter wsteczny, czyli będą obowiązywać od 1 sierpnia. Europejskie leki generyczne, części do samolotów czy chipy będą objęte jedynie opłatami narzucanymi przez Światową Organizację Handlu. Stawki w ich przypadku mogą wzrosnąć, jeśli Ameryka zakończy rozpoczęte w tej sprawie 232 postępowania. Europejsko-amerykańskie porozumienie nie objęło produktów alkoholowych, o co zabiegała zwłaszcza Francja. W swoim oświadczeniu Komisja Europejska zapowiedziała, że będzie pracować ze Stanami Zjednoczonymi nad obniżeniem ceł na kolejne kategorie produktów. Ponadto Unia Europejska zobowiązała się w ramach umowy do zakupu od Ameryki skroplonego gazu ziemnego LNG, ropy naftowej, produktów jądrowych oraz układów scalonych sztucznej inteligencji. Transakcja ma być przeprowadzona w ciągu najbliższych 3 lat i będzie warta łącznie $790 miliardów. Waszyngton i Bruksela chcą także wyeliminować istniejące bariery handlowe niezwiązane ze wspomnianymi opłatami. Nie osiągnięto z kolei porozumienia w sprawie zmniejszenia ceł obejmujących stal i aluminium. Europejskie produkty wyeksportowane do USA będą tym samym dalej objęte stawką wynoszącą 50%. Obie strony umowy zobowiązały się do współpracy mającej doprowadzić do rozwiązania światowych problemów w sektorach produkcji stali i aluminium. W tym roku państwa Unii Europejskiej wydały o 29% więcej pieniędzy na zakup gazu z Rosji. W porównaniu do ropy naftowej i węgla kamiennego nie jest on objęty sankcjami. Łącznie kraje unijne w pierwszym półroczu tego roku kupiły rosyjski gaz ziemny warty 4 miliardy 480 milionów euro. To wzrost o dokładnie 29% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Aktualnie największym dostawcą LNG do Unii Europejskiej pozostają Stany Zjednoczone. W pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku wyeksportowały one do wspólnoty surowiec warty 13 miliardów 700 milionów euro. Stanowiło to 45% całkowitego europejskiego importu. Rosyjski gaz ziemny w porównaniu do ropy naftowej i węgla kamiennego nie jest objęty sankcjami. Nie zostały one wprowadzone z powodu zbyt dużego uzależnienia Unii Europejskiej od dostaw surowca z Rosji. Ma on przestać być sprowadzany przez państwa unijne za około 2,5 roku. Już w połowie przyszłego roku nie mogłyby one zawierać z Rosją umów długoterminowych na dostawy gazu ziemnego. Na razie to tylko plany Komisji Europejskiej, które muszą zostać najpierw zatwierdzone przez 15 z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, stanowiących łącznie 65% całej populacji wspólnoty. Członkowie Unii Europejskiej do końca roku mają przedstawić Komisji Europejskiej swoje plany uniezależnienia się od importu rosyjskiego gazu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu polecił wznowienie negocjacji na temat zawieszenia broni w strefie Gazy. Zarazem nie zamierza on rezygnować z przejęcia kontroli nad samą stolicą palestyńskiej enklawy. Netanyahu ogłosił, że podjął decyzję o natychmiastowym rozpoczęciu negocjacji w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych od prawie 2 lat przez Hamas, a także zakończenia wojny w strefie Gazy na warunkach oczekiwanych przez jego kraj. Przynajmniej na razie żadna delegacja z Izraela nie uda się jednak do Egiptu i Kataru, gdzie odbywały się dotąd wszelkie rozmowy dotyczące trwającego konfliktu. Kilka dni wcześniej Hamas miał zgodzić się na propozycję zawieszenia broni, przewidującą uwolnienie połowy izraelskich zakładników i rozpoczęcie rozmów mających doprowadzić do ostatecznego zakończenia wojny. Umowa w tym kształcie, według dziennika The Times of Israel, jest forsowana przez specjalnego wysłannika prezydenta Stanów Zjednoczonych Steve'a Witkoffa. Władze Izraela wciąż nie odpowiedziały na ten plan, choć jeszcze niedawno zgadzały się na identyczny projekt porozumienia. Szef izraelskiego rządu zaakceptował także plan zajęcia miasta Gaza przez siły obronne Izraela. Celem operacji ma być zniszczenie działających w nim komórek Hamasu i uwolnienie osób przetrzymywanych przez palestyńską organizację. Szef sztabu sił obronnych Izraela, generał broni Ewal Zamir, poinformował, że już w tej chwili podległe mu oddziały prowadzą operacje na obrzeżach stolicy strefy Gazy. Mają do nich dołączyć kolejne brygady. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy.